Standardowe, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać. Słychać pewnie powinno być bardzo dobrze. Nie wiem jak Ty, Adam, czy odsłuchiwałeś ostatnie live, ale tam dźwięk taki w porządku. Nie wiem, no jak się podoba, to tak ma być. To dobrze, że się podoba. Dźwięk w porządku. Więc Mam dajcie nadzieję, znać że jeszcze. wędkarz dopisze. Będzie na tym samym poziomie wysokim, co dźwięk. Dobra, zacznę rybką, więc coś tam jest. Zobaczcie. Jest pierwsza ryba. Mam nadzieję, że nie gadam w pustą przestrzeń. Nie no, jakieś osoby są, więc Aha, to dajcie znać, tak. czy Wojciech potwierdzi. Tchorek, cześć, widać, słychać. O, dziękuję. Robert Rogiński, witam panowie. Krzysztof Turek, jadę, trenuj dobrze, słychać dobrze. Krzysiu, ja tu czekam na Ciebie. Robert Rogiński, dźwięk ok. Robert Papuziński, witamy wszystkich. Dzień dobry, słychać dobrze, powitać panowie, dzień dobry, jutro odwiedzę na łowisku. Cześć, widać, super, wszystko super, redaktor 29, witam. Elegancko, dziękuję bardzo za tak liczne odpowiedzi. Ja ze swojej strony tylko dodam, że planujemy być dla Was dostępni tak około 30-40 minut, potem wracamy do naszych obowiązków, które nas tutaj czekają, a po południu zapraszamy na drugiego live'a na kanale Prestona. Ja może tak słowem wstępu, zanim pojawią się pytania, to dla osób niezorientowanych, to opowiem, jestem nad Odrą w Szczecinie. Tutaj za kilka dni, w weekend najbliższy, odbędą się zawody z cyklu Grand Prix Polski, federowe Grand Prix Polski, pierwsze w tym roku. Więc przygotowujemy dzisiaj z Michałem film na kanał Preston Innovations Polska. Ten film będzie, nie wiem, to bardziej Michał wie kiedy. W przyszły piątek. W następny piątek już? A no to zdziwiłem się, nie spodziewałem się takiej szybkiej odpowiedzi, także w przyszły piątek będzie film z tych zawodów. Jak w przyszły piątek? Ja sobie takiej daty nie potrafię wyobrazić. Tak, no jeszcze przed drugim, przed rozumiem. drugim Grand Prix. W tej przerwie między jednym a drugim Grand Prix. No, także dzisiaj taki film z treningu. Chciałbym pokazać, jak się przygotowuję do zawodów. No i przy okazji tak powolutku staram się to dopasować do tego łowiska, żeby na sobotę i na niedzielę już mieć spasowany sprzęt, nęcenie i żebym był na tyle skuteczny, żebym zajął jak najlepsze miejsce na No tych i zawodach. jeszcze Prestonem, ale jeszcze relacja będzie na Twoim kanale. Tak, jak zauważyliście, robię jakieś tam na swoim kanale na YouTubie relacje z zawodów, także też będzie relacja, może nie będzie tak dobra, znaczy tak szczegółowa jak jak z ostatnich zawodów, no bo jednak zawody Grand Prix Polski, trochę wyższy prestiż i nie chciałbym się rozpraszać do filmu, ale też będzie jakaś relacja. Antonio Banderas. Adam, Ty na rybach, a ja w pracy. Składam rozdzielnice elektryczne. Nic, tylko pozazdrościć. Było to jakieś grube tematy, dla mnie to brzmi kosmicznie. PM, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Turek, będę chwilę po 13. Marcin K, witam, technicznie wszystko ok. Robert Papuziński, lajki dla Adama. Wędkarstwo Maciej Podtrawiak, witam. Adam Belka 9182, witam serdecznie, zawitam pokibicować. Dzień dobry wszystkim, którzy tutaj też mi przekazywali słowa sympatii. Bardzo Wam za to dziękuję. Wędkarstwo z buta, Oderka, smaczna rzeka. Łukasz Walędzik, witam serdecznie. Łukasz Kwaśniewski, łowisko Barciń, siema. Cześć Siema. Łukaszu. Włodzimierz Sławny, witam połamania. Maciek K, panie i panowie, łapki w górę. No to już sami o tych łapkach powiedzieliście, więc nie będę powtarzał. Jak macie jakieś pytania, to śmiało pisać. W miarę możliwości postaramy się na nie odpowiedzieć. A jak będziecie mieli je po live'ie, bo oczywiście będzie retransmisja tego live'a do obejrzenia na kanale u Adama, to śmiało w komentarzach też zadawać pytania. Marbo, witam serdecznie. Łapcie szybciej, bo jestem w pracy. Łukasz Kwaśniewski, łowisko Barcin. Czy to już trening przed Grand Prix? Tak Łukaszu, dokładnie. To jest to łowisko. Już są wyznaczone, nie wiem czy to będzie widać, Chyba ale zaplecamy widać już takie. są wyznaczone już stanowiska. Część nawet już wędkarzy, kolegów trenuje.
nie ma wszystkich, wiadomo. Myślę, że tutaj jutro to się zaroi od wędkarzy. Dzisiaj jeszcze nie ma wszystkich. No dzisiaj to jeden z tych nieoficjalnych, tak jakby, nie? Tak, nieoficjalny trening. Wydaje się, że ryb jest trochę w łowisku. Problemem tutaj będzie się do nich dopasować. Ja nie jestem przyzwyczajony do takiego wędkowania, bo to jest rzeka, głęboka rzeka. Zobaczcie, co tu się dzieje przede mną. O, No, ale ten taki jeden z... tak, no jakby takie krąpie brały, no to by była niezła robota, zobaczcie. Ja tylko pokażę, co tu się cały czas dzieje. To już chyba od rana 3. albo 4. barka. Także Odra w Szczecinie. Żyje nie tylko tam pod wodą, ale i nad wodą. Nawet nie wiem, Michał, chyba mogę zdradzić, nie wiem, czy Ty zauważyłeś, ale ja dzisiaj widziałem płynącego żubra. Kiedy, tak? Jak mi nie było jeszcze? Nie, byłeś. Musicie zobaczyć minę Michała, ja specjalnie go tak tutaj sprowokowałem, ale naprawdę, słuchajcie, nie kłamię, dzisiaj widziałem, płynął żubr. Ale butelka po żubrze? Nie, to był żubr. Nie miał rogów, nie miał włosów, ale to był żubr. To nie rozumiem. No widzicie, Michał nie rozumie, wy jeszcze też, ale dobra, już nie będę trzymał w niepewności. Barka miała napisane na sobie żubr. Także taki prowadzącego, nie? Redaktor 29. Wiadomo, jak to na zawodach, co na treningu rzadko się sprawdza. No nie. Ja też jestem innego zdania. Ja jestem zdania takiego, że zawody się wygrywa na treningu. Że kto uczciwie przetrenuje, sprawdzi, dopasuje, to na zawodach jest groźny i łowi skutecznie. Oczywiście różne rzeczy się zdarzają w czasie zawodów, trzeba troszkę nieraz improwizować i w czasie zawodów adaptować się do tego, co będzie, a myślę, że tutaj tak może być, bo dzisiaj rano było, nie wiem, około 5 stopni, pewnie w nocy było jeszcze chłodniej, a na weekend jest zapowiadane ponad 20, więc można sobie wyobrazić, jaka to jest różnica temperatur i te ryby mogą różnie zareagować. Dlatego może być różnie na tych zawodach, ale treningi przed zawodami to jest bardzo ważny temat. Nawet jeśli chodzi o dopasowanie sprzętu, tak jak tutaj masy koszyczka, długości przyponu i tak dalej, i tak dalej. Łukasz Kwaśniewski, łowisko Barciem. Byłem u Kamila Chwocza w niedzielę i rozmawialiśmy właśnie, że się spotkacie. No na pewno, to nieuniknione. Słuchajcie, widzę, że się powtarzają pytania typu jaka zanęta, glina i co na haku i tak dalej. Ja może proponuję powiedzieć jakby od razu, że być może będziemy trochę unikać tych pytań. Tak, Adam? No tak, słuchajcie, zrozumcie, to są zawody Grand Prix Polski, tutaj stanie kilkadziesiąt osób. Ja wolałbym też niektóre rzeczy, przepraszam, przed zawodami zachować dla siebie. Dlatego no, mam zanętę z gliną wymieszaną, mam różne przynęty i na razie testuję. Nawet teraz to takie gadanie by było o niczym, no bo mam Prawda. kastery, mam konopie, mam białe robaki, mam pinki, mam dendrobeny, Masz wszystko. ochotkę, jokersa, mam wszystko, więc mogę powiedzieć, że mam wszystko. A co jest dobre, tego dzisiaj Wam nie powiem, no bo to jest... Tak naprawdę zaczęliśmy łowienie i rozpoczęliśmy live. Tak naprawdę 40 minut temu zaczęliśmy łowienie. Jedyne co mogę powiedzieć od siebie to, że na pewno więcej odnośnie towaru, przynęt i tak dalej to zobaczycie na pewno w filmie u Prestona i na pewno zobaczycie więcej w filmie u Adama, który pewnie gdzieś też podsumuje jakby te Grand Prix na koniec. Tak, jak widzicie, ja zacinam, te moje zacięcia nie są jak na razie skuteczne, więc cały czas poszukiwania trwają. Wydaje się, że ryb jest dużo, bo brania są praktycznie przy każdym zarzucie. Jakub Prądziski pyta, siema Adam, jakieś zawody? Grand Prix zaraz. Tak, dzisiaj jest trening przed zawodami Grand Prix Polski, które będą w sobotę i w niedzielę tutaj na Odrze w Szczecinie. Jakub Prądziński, pamiętam jak pytałem Ciebie o Ascension Feeder, kupiłem sobie do 40 gramów i super się sprawdza nawet na płociach. No to piękny kij jest. Kamil Kwocz, siema, biorą? Cześć Kamilu. No, będzie Pan zadowolony. Przyjeżdżaj. Kusownik, witam prezesa, taki to ma dobrze codziennie na rybach. Ja nie wiem, co oni mają w tym codziennie. Ostatnio tydzień temu się widzieliśmy i to też chyba tydzień temu byłeś na rybach, nie?
Grzemi, cześć. Najłatwiejsze miejsce czy najtrudniejsze wybrałeś? Czy jeszcze chodzisz we mgle? No, nie wiem, ja nie znam tego łowiska. Byłem tutaj 3 lata temu, to tam świata nie zawojowałem. Byłem chyba 2 razy 11 w sektorze, czy jakoś tak. Więc tutaj słabo wypadłem wtedy. Nie znam tego miejsca. Pytałem się miejscowych, gdzie stanąć. Powiedzieli, że wszędzie są ryby. Więc tak się zatrzymałem. Naprzeciwko mnie jest wyspa. Rano wiał dosyć silny wiatr w twarz, więc uznałem, że ta wyspa troszkę będzie ten wiatr ograniczać. Dlatego usiadłem mniej więcej... O, tu mi ryba wyszła w zaczep. O, tu ładna ryba. Także piękna płoć tym razem. Siwy Fider, powodzenia, miłego dnia. Powodzenia. Bartłomiej Sokołowski, Adam, planujesz dominację na pierwszej turze Grand Prix Polski? No tutaj dominację to planuje, myślę, każdy, kto przyjeżdża na takie zawody. No tu, ja przyjeżdżam na zawody, żeby je wygrać. To jest mój cel na zawodach. To ja tego nie ukrywam. Myślę, że każdy, kto przyjeżdża, to chciałby takie zawody wygrać. Zdaję też sobie sprawę, że wędkarstwo to nie jest bieg przez płotki i tu się nie da tych kroków wszystkich wytrenować na tyle dobrze, żeby się powtarzało, czy się biegnie na jednym, czy na drugim stadionie. To te płotki są oddalone co tyle samo, więc można to naprawdę doskonale wytrenować. Więc przy dobrych treningach i dobrym losowaniu myślę, że będę groźny, ale nie wiem, no chciałbym. Tylko ryby. Tak, to jest tylko wędkarstwo. Jakub Prądziński, powodzenia, super, trzymam kciuki. Kamil Kwocz, jadę. Tak się domyślałem, że jedzie już Kamil. Wędkarstwo 24H, który sektor? Wiesz, który to sektor? Chyba to, jak patrzyłem na mapkę, to wydawało mi się, że to jest sektor B, ale nie jestem do końca przekonany. Tak mierzyłem w środek, ale nie wiem, czy to jest środkowy sektor. Robert Rogiński, pytanko niezwiązane z zawodami. Jaka szybkozłączka do tego parasola pod półką? Można zbliżenie? On ma swoją nazwę? To nie jest szybkozłączka do parasola. Ten parasol, jak się kupuje, to on w zestawie ma taki uchwyt, który się montuje. Ojejku, jaki piękny tam drapieżnik gania. Przepraszam, że tak się rozglądam, ale jestem fanem ptaków drapieżnych, które gdzieś ganiają, a tam jest jakiś olbrzymi ptak. Dla mnie wszystkie to są orły, więc chciałbym powiedzieć, że to orzeł, ale jest olbrzymi. Dobra, słuchajcie, wracając do parasola, bardzo przepraszam, że odskoczyłem myślą. Jak się kupuje ten parasol, to jest w zestawie taki uchwyt, który pasuje do tych profili tutaj. Zobacz, Michał, możesz tutaj, do tych profili takich prestonowych. Można tutaj zaczepić, tak jak jest takie wcięcie, to można tutaj zaczepić. O, tu jest widać za ten profil kwadratowy. Natomiast ja z tego nie korzystam. Tylko wybrałem uchwyt, który jest fabrycznie przytwierdzony do tej bocznej mojej półki. To jest uchwyt, jakbym chciał nogę zastosować. Trochę zmodyfikowałem te redukcje, które tam są wewnątrz. To mi podpowiedział kolega, że można to zrobić. Ja te redukcje troszkę przyciąłem sobie diaksem, tak żeby pasowały do tej rurki, bo to jest chyba 19 rurka. Taka tradycyjna rurka od Parasola, może nie, nawet mniejsza niż 19. Nie chcę mówić, jaką ona ma średnicę, więc dopasowałem do tej średnicy i w ten sposób utrzymuję parasol. Ale jak ktoś by nie chciał się bawić, to jest firmowy uchwyt. Jeżeli się kupi ten parasol, to on jest w zestawie. Łukasz Walędzik, panie Adamie, robaczki z firmy Gomar? Tak, jak zwykle. Wędkarstwo 24H, to będzie sektor B. Wojtek, to dobrze mówiłem. Wojtek Pokoszyński, siema panowie. Adaś, Cześć. nie masz wszystkich przynęt, bo nie masz kukurydzy. Pozdrawiam serdecznie, połamania. Dobrze, nie mam kukurydzy, ale myślę o kukurydzy, więc to nie jest jeszcze stracone. Mam jeszcze 2 dni treningów przed sobą. Wędkarstwo 24H. Ja ostatnio na Grand Prix okręgu byłem w sektorze A, zrobiłem jedynkę sektorową, znam tą wodę, jestem z okręgu Szczecin. Super, gratulacje. Robert Rogiński, i o to chodziło, dzięki. To odnośnie tej parasolki. Jakub Prądziński, Adam, a jaki masz kosz? Ja siedzę na koszu Absolute Station. To jest taki flagowy model Prestona. Nie wiem, to już drugi rok jest w ofercie Prestona. Świetny kosz. No zresztą jak wszystkie te Absoluty ostatnie. Wcześniej miałem
Absoluta 36, czyli trochę poprzednią wersję i też był świetny. W tym jeszcze są jakieś tam udoskonalenia, więc bardzo udana seria. Na razie koniec pytań. Koniec pytań. No to ja korbluję. To korbluj. Korbluję, no trochę trzeba się nakręcić. Nie wiem, tak raz jakoś dziwnie nie było wskazania, ale rybka mi spadła. Niedużą rybkę miałem, więc coś tam się cały czas dzieje. Te rybki tam pobierają tą moją przynętę, obgryzają, albo dają się też złowić. No, jak widzieliście, są różne ryby. Od powiedzmy takich żyletek bym to nazwał, do fajnych krąpi, którymi już można naprawdę szybko zbudować wagę. No i będę się starał łowić te największe, ale to czy to się uda? Adik AD, witam. Gdzie szukać ryb w jeziorze 100 hektarów i maks 35 metrów głębokości? O matko. No to jest zadanie. Za mało szczegółów, nie? Żeby na takie pytanie odpowiedzieć. No nie, no to różne gatunki ryb wybierają różne miejsca. No jeżeli tam są, nie wiem, ryby typu liny, wzdręgi, no to gdzieś w okolicach roślinności, w nie za głębokiej wodzie, myślę, że około 4 metry to myślę, że maksymalna głębokość, nawet na płytszej wodzie bym tych ryb szukał. Jeśli chodzi o leszcze, no to gdzieś jakieś blaty za kantem bym szukał. Tylko też 35 metrów to już za głęboko. No, o różnych porach roku te ryby w różnych miejscach są naprawdę, no to ja nie jestem w stanie. Najlepiej po prostu jeździć, sprawdzać, a takie ryby jak leszcze na przykład czy płocie to po prostu wcześniej nęcić. Nęcić, przygotować sobie miejscówkę, zanęcić ją. Na początku może jakiś, jak tam tych ryb nie ma, to zanęcić jakiś większy obszar, żeby te ryby w ogóle przypłynęły w ten rejon i później po kilku dniach nęcenia tak jakby zawężać to pole nęcenia, żeby już te ryby skupić. Klemon i Łukasz Westfal pytają, co to za łowisko, gdzie łowisz? Odra w Szczecinie. Tu mamy też tak, no. Z tego, co nawet tutaj wędkarze mówią, to się chyba nazywa Wyspa Pucka. Tak mi się kojarzy, ale nie dam sobie nic uciąć. Pewnie ktoś tutaj z miejscowych był na live'ie, więc pewnie jak się pomyliłem, to proszę mnie poprawić. Tutaj też mamy pytanie typu, na jakiej odległości łowi pan Adam, ale myślę, że to też chyba zachowamy do filmu, nie? No tak, będzie film z tego, ja też wszystkiego teraz nie chciałbym wygadać. Musicie jakby to zrozumieć. To są gdzieś tam zawody, bardzo ważne zawody i myślę, że niektóre rzeczy warto zachować do siebie, żeby po prostu zachować do siebie. Jakub Rodzicki pyta, Adam, jak skutecznie wnęcić leszcze? Tu tylko mam jeszcze potwierdzenie, że Wyspa Pucka Kamienie. O, no też ktoś mi właśnie pisał, że do zobaczenia na kamieniach, czyli tak to się nazywa. Jak skutecznie nęcić leszcze? Słuchajcie, no ja nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie. Naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. No to jest według mnie bardzo rozległy temat i są momenty takie, że łowiłem leszcze podając najmniejszym koszyczkiem odrobinę gliny z jokersem i łowiłem na 1-2 ochotki. A też pamiętam takie wędkowanie, że nabijałem koszyk pełen, największy koszyk wypchany białymi robalami, dendrobenami. Na haczyku były 2 dendrobeny i te ryby brały, więc nie ma, na to nie ma reguły. Po prostu trzeba, ja wiele razy to powtarzam, trzeba się z rybami dogadać. Trzeba tak jakby odczytać, co tym rybom pasuje. No to wszystko, nie? Wszystkie zmienne, łowisko, głębokość, co jedzą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Czy te leszcze są duże, czy to są małe ryby, czy to jest wiosna, czy to jest jesień. No, naprawdę masa zmiennych. jest tyle zmiennych, że to o tym można napisać bardzo, bardzo grubą książkę. Ja nawet chyba bym nie podjął przygotowania filmu, żeby takie kompendium wiedzy w jednym pigułkę o tym zrobić. No to... Żebyśmy zrobili to w jednym filmie, to byśmy musieli chyba pół Polski zjeździć. Łowisko takie, siakie. Kłusownik pisze, powodzenia w zawodach. Powodzenia, nie dziękuję. Robert Papuziński, czy przy dużym ruchu barek lepiej więcej donęcić, czy lepiej skleić zanętę?
ja jakoś nie zauważam tutaj, że ta barka na przykład tam jakoś wywołuje dodatkowy uciąg w wodzie. Albo masz tam głęboko, nie? No, myślę, że to wynika z głębokości, bo tu jest, kurczę, no pewnie też miejscowi by mnie poprawili, ale z 8 metrów myślę wody będzie tutaj, więc nie wiem jakie zanurzenie ma taka barka, ale nie przypuszczam, żeby ona wypłukiwała ten towar, no. Kuna Dyro Dyrektor. Siemka, powodzenia w Grand Prix. Cześć, powodzenia, nie dziękuję. Wędkarstwo Maciej Potrawiak. A może w końcu nad Poznańską Wartę przyjedziesz? No może jakoś ta poznańska Warta taka wydaje się mało przyjazna. W sensie chodzi mi o dojazd, bo pamiętam tam zawody Grand Prix Polski, to tam dojazd był tragiczny. Ta ulica tam w tym parku, trudno dostać się później nad wodę. Ludzie, którzy tam chodzą, psioczą na wędkarzy, więc jakoś mnie w takie miejsca, przepraszam, ale nie ciągnie, gdzie pełno wrogów dookoła. No tak, Michał, no. Słuchajcie, tylko wtrącę, mamy ponad 300 osób na live, więc jak zostawicie pod tym live'em teraz łapkę w górę, to będziemy bardzo wdzięczni, a my dla Was będziemy jeszcze dostępni jakieś, myślę, około 20 minut. Jakub Prądziński. Adam, masz w planach przyjechać na Pomorze na ryby? Na Pomorze. No pewnie tak, no niedawno byliśmy, czy Elbląg to Pomorze jest? Jeszcze nie, ale to takie pogranicze, no bo Malbork już Pomorze jest, także noga z Malborku to już Pomorze. Więc pewnie tak. To ja jestem otwarty na takie wędkowanie. Klemon. Jak skutecznie łowić lina na feeder na małym, zarośniętym jeziorku, gdzie ciężko o rybę? Chyba zmienić łowisko. Nie, no słuchajcie, powiem Wam takie swoje spostrzeżenie. No, ja mam podejście do wędkowania takie, że no lubię jak na rybach są ryby. To dla mnie dosyć ważny element łowienia. Ja wiem, że niektórzy wędkarze będą mówić, a ja chodzę na ryby, żeby się przewietrzyć i tak dalej. No oczywiście no, to jest piękne i podziwiam takich wędkarzy. Dla mnie najważniejszym elementem na rybach to są ryby. Oczywiście potrafię sobie wyobrazić, nie wiem, wyprawy spinningowe, gdzie ktoś poluje na jakiegoś wielkiego drapieżnika i się godzi z tym, że dzisiaj nic, jutro nic, pojutrze nic, przez tydzień nic, przez miesiąc nic, ale jak trafi, no to powiedzmy trafi rybę z górnej półki. Ale jak ja miałbym z fiderkiem sobie chodzić i zerować, no to chyba bym odpuścił sobie i wybrał jakieś takie miejsce, gdzie są ryby. Po pierwsze, kurczę, te ryby dzisiaj mnie to oszukują strasznie. Jeżeli jeziorko jest zarośnięte, to chyba bym się zastanowił nad zmianą metody, no bo łowienie na feeder polega na tym, że łowimy przy dnie, czyli ciężarek, czy tam koszyczek i nasza przynęta leżą na dnie, więc jak na dnie są rośliny, jest łowisko zarośnięte, no to ta przynęta jest nieatrakcyjna dla ryb, ona jest ukryta gdzieś tam, zaczepi się o te rośliny i tak jakbyśmy jej nie mieli, to jest po pierwsze. Po drugie, skoro tam nie ma ryb, czyli jest ich niewiele, no to po co? Tak mi się wydaje, no chyba że to niewiele, no to mimo wszystko są jakieś ryby, na które warto się zasadzić, ale to wtedy nie wiem, czy sobie przygotować jakąś miejscówkę, oczyścić z tej roślinności, czy na przykład na spławik łowić, żeby móc lepiej zaprezentować tą przynętę. Myślę, że... Czekaj, zarzucę jeszcze, zbiorę myśl, bo też kiedyś próbowałem łowić liny i wtedy na taki pomysł właśnie wpadłem. Miałem przypadek, że łowiłem na łódce z tatą mojego kolegi. On tam znał to jezioro, ja tam w ogóle nie znałem, więc on mówi, dobra, popłyniemy w takie miejsce. I wybrał miejsce, słuchajcie, pełno roślin było. Łowił na bata, ja też wtedy miałem bata. Ja na haczyk zakładałem kukurydzę, bo on mi powiedział, że kukurydza jest bardzo dobra, a on zakładał cieciorkę. I jego zestaw był taki dosyć specyficzny, bo miał bardzo długi przypon. Ciężarek miał skupiony, nie miał rozstrzelonego obciążenia i spławik. I on wtedy złowił chyba 2 liny, miał jeszcze jakieś brania. Ja nie miałem ani jednego brania. No i w czasie łowienia
tak jak wiecie, ja lubię sobie kombinować i myśleć, co z czego wynika, dlaczego dzieją się pewne rzeczy. No i doszedłem do takich wniosków. Wziąłem cieciorkę, wziąłem kukurydzę i wrzuciłem ją przy brzegu, znaczy tak z łódki do wody. I zrobiłem wielkie oczy, jaka jest różnica w prędkości opadania cieciorki i tej kukurydzy. Cieciorka opadała przez to, że to jest przynęta dużo cięższa. Ja sobie nie zdawałem sprawy, jaka jest różnica. Cieciorka opadała dużo szybciej. Mało tego, ta kukurydza, którą ja miałem, to gdzieś tam zostawała. Ja nie pamiętam, czy to rogatek tam rósł, nie pamiętam, co to za rośliny były, ale na tych roślinach tak jakby to ziarnko kukurydzy nie mogło się przebić przez tą wierzchnią warstwę. Zostawało na roślinach. Więc to już było dla mnie sygnałem, że liny, które żerują przy dnie, no nie mogą trafić na tą przynętę, bo ta przynęta jest tak jakby na ich suficie. Więc bardzo często pewnie zarzucałem ten swój zestaw na bata i miałem przynętę leżącą na roślinach. Natomiast ten znajomy, tata tego mojego kolegi, który łowił na cieciorkę, ciężką przynętę, miał długi przypon, ta cieciorka odbijała się od tych gałązek tej roślinki jak od gałęzi drzewa i spadała na dno. Był długi przypon, więc tam nie było nic po drodze, co się mogło zaczepić. I wyobrażam sobie, że ta przynęta opadała i leżała na dnie, czyli tam, gdzie te liny żerowały. Tym linom widać nie przeszkadzały te rośliny i też sobie tak wyobraziłem, jak wygląda las. Jeżeli spojrzymy na las z góry, to wygląda, jak to by była taka wielka zielona połać gęsta. Natomiast jak jesteśmy w środku w tym lesie, to są pnie czy łodygi drzew, ale pomiędzy tymi łodygami można sobie swobodnie chodzić. To nie jest tak jak w koronach drzew, że tam, nie wiem, liście nam wchodzą w oczy i gałęzie. Więc tak sobie wyobraziłem, że ten tata łowił w ten sposób, że przez te wszystkie gałęzie tą ciężką przynętę sprowadził na dno i te liny, które między, powiedzmy, tymi drzewami, o których wspomniałem, sobie tam żerowały, mogły znaleźć jego przynętę. Więc być może to też jest taka podpowiedź, że wybrałbym raczej na zarośnięte łowisko metodę spławikową, a nie federową. Ewentualnie zrobił sobie jakieś pole, ale takie pole mogłoby być dla takich podejrzanych ryb, no podejrzane, tym bardziej, że jak jest ich niewielka populacja, one raczej nie konkurują o pokarm, więc myślę, że mogłyby omijać takie miejsce. Nie wiem, czy wyczerpałem. Tutaj Łukasz Westfal odpisał poprzednikowi na pytanie, gdzie szukać leszczy na zbiorniku 35 metrów głębokości. Odpisał, że mieszkam w Szwajcarii i łowię na bardzo dużej wodzie w głębokości maks 35 metrów. No i byłem już kilka razy i ryba jeszcze się nie ruszyła, a nie jestem w stanie dorzucić, gdzie ona jest. To odpowiedź do kolegi, a łowię tutaj takie leszcze po 5-6 kg. Ojej, to zazdroszczę. Piękne leszcze. Paweł Kojro, siema, widzimy się dzisiaj. Cześć. Marcel Kmiecik, jakieś porady, jak zacząć pierwszy sezon wędkarstwa w okolicach Warszawy? No myślę, że kanał żerański jest wdzięcznym łowiskiem, bo tam jest dużo ryb, więc pojechałbym na kanał i płotki, leszczyki, może nie spodziewałbym się jakichś wielkich ryb, ale jak najbardziej kanał żerański bym na start proponował. To jest taki dobry poligon. No a jak metoda, to też tam kilka łowisk jest w okolicy, nie? A, bo to metodowe, tak? Nie, to pytanie takie ogólne, sezon wędkarstwa, to jakby może być... Wędkarstwo Maciej Potrawiak, no trzeba dojść do Warty, to fakt, ale w bliskiej okolicy Poznania są miejscówki z dojazdem do rzeki. A, no to chyba, że blisko Poznania, bo była mowa o Warcie w Poznaniu, ja tam startowałem w zawodach, to jakoś niemile wspominam te rozmowy z miejscowymi, którzy tam wieszali na mnie psy, jeszcze zobaczyli rejestrację, to już w ogóle byłem obiektem kpin i żartów, więc jakoś nie zyskali mojego serca. Bobby pyta, gdzie jesteśmy. Odra, Szczecin. Marbo, jaka zanęta na karasia? Czy kolor przynęty ma znaczenie w łowieniu tych ryb? Ja myślę, że kolor przynęty to w ogóle jest bardzo ważna rzecz, więc ma znaczenie. Jaki jest najlepszy, tego nie powiem. Jaka jest najlepsza zanęta, tego też nie powiem. Ale chyba bym wybierał zanęty słodkie na karasie. Jest też przyjęte, że wędkarze, którzy łowią karasie, no to wybierają zanęty takie marcepanowe, więc wanilia, marcepan, takie rzeczy można. Ewentualnie jak zanęty na mączce rybnej, no to ja używam F1 z Sonu Bites, no, która też ma jakąś tam słodką zawartość. Piotr Poprawski. Te małe rybki mnie tak oszukują i nie mogę niektórych brań zaciąć. Malutki pyszczek. Piotr Poprawski.
Dzień dobry panowie, pozdrowionka jak zawsze z Irlandii i powodzonka na zawodach. Dzień dobry, powodzenia i dziękujemy. Znaczy nie Nie dziękujemy. dziękujemy. Tomasz Perliński, witam wędkarzy. Klemon, dzięki wielkie Dzień za dobry. wyczerpującą odpowiedź. Może z tym, że tam jest mało ryb, to trochę przesadziłem, bo znajomy wyciągnął tam przez sezon ponad 70 linów, ale ja jakoś nie mogę się do nich dobrać. No słuchajcie, jak ktoś złowił 70 linów, to To jest tam tych ryb trochę. tak, jest. Tylko ja mam nadzieję, że znajomy ma umiar, bo jak znajomy złowił 70 i jest tych znajomych, albo znajomy ma ilość znajomych i każdy złowił po 70, to sobie obliczcie, ile tam linów wyjechało z takiego łowiska. Chyba, że wypuszczają. Chyba że wypuszczają, tak, ale ja znam takich wędkarzy, co jeździli na ryby i później mi opowiadali, że Były. tak, pierwszego dnia złowiłem 15 okoni, drugiego dnia złowiłem 12, później tam znowu było z 10, później było 3, a czwartego dnia przestały żerować. To ja też coś mogę powiedzieć. Pamiętam kiedyś za dzieciaka, jak byłem z wujkiem i z ojcem na karasiach. To też byliśmy chyba 3 dni i pierwszego dnia wyciągnęliśmy z 200 tych karasi, nie? Drugiego dnia 100, trzeciego dnia 20. No. Ale to było takie, myślę, dobre 20 lat Jeden temu. wędkarz jakoś łowiska nie zniszczy, ale jak taką jednostkę pomnożymy przez kilkuset wędkarzy, to naprawdę można niejedno łowisko zniszczyć. Klemon, myślę, że zmiana metody faktycznie może być sposobem. No tam trzeba pomyśleć o tym, żeby ominąć te rośliny, żeby ta przynęta była dobrze zaprezentowana. Bartłomiej Sokołowski, Adam, zawsze mnie to zastanawiało. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć za jedną turę Grand Prix Polski? Liczyłeś to kiedyś? Nie liczyłem, ale możemy o tym wspomnieć i możemy to policzyć. Tutaj mi raczej nie jest, nie? No bo to... No to są, słuchajcie, to są duże pieniądze. No tak mi się wydaje, że to są duże pieniądze. Wpisowe na te zawody, na te dokładnie i na następne kosztowało 450 zł. Czyli każdy zawodnik, który tutaj przyjeżdża i chce wystartować w zawodach, musi zapłacić 450 zł wpisowego. W ramach tego wpisowego no to mamy możliwość wędkowania przez 4 dni od czwartku do niedzieli. Chyba od piątku są posiłki, jakieś tam śniadanko typu, nie wiem, kanapka, jabłko, kawa, herbata. Tak na wielu zawodach jest. Po zawodach jest obiad jakiś. To różnie bywa na tych, różne te obiady są. No ale powiedzmy, jest śniadanie, jest jakiś obiad po zawodach. Jeśli chodzi o nagrody, to też różnie bywa w zależności od organizatora. Jeżeli jest jakiś sponsor, no to najczęściej sponsor daje jakieś nagrody. Jeżeli organizator zawodów nie pozyska sponsora, to najczęściej Puchar. tak, pucharek i tam nie za wiele się dzieje. Więc, I punkty. tak, więc no ja do takich startów podchodzę traktuję jako eliminacja do Mistrzostw Świata, bo to jest mój cel, więc żeby się tam dostać, no to po prostu przez długie lata trzeba pracować w Polsce, żeby dostać się do kadry i jeszcze żeby trener uznał, że jest się potrzebnym w drużynie, więc po prostu trzeba tutaj swoje zrobić. No. Nie ma innej drogi. Czyli mamy wpisowe. Tak, wpisowe mamy 4,5 stówy. Ja dojeżdżam z okolic poza Warszawą, mieszkam, więc mam tutaj prawie 600 km, paliwo na 600 km w jedną, w drugą, plus dojazdy z hotelu na łowisko przez te 4 czy 5 dni. No to jest następne kilkaset złotych. 5 dych liczmy za 100 km. Tak? 300. To zależy jaki samochód pali, no ale to tak No. powiedzmy średnio, tak? No to 700 trzeba liczyć na paliwo. No, Do myślę, że śmiało. tego bandyckie ceny za autostradę 32 i chyba 40 zł w jedną stronę, czyli 104 zł autostrada w jedną stronę, najdroższa autostrada na świecie. Winietka w Czechach kosztuje 60 parę złotych za 10 dni, w Austrii chyba 10 czy 11 euro, jak jedę na narty, płacę za całą Austrię, a tutaj jeden kawałek. To ja już naliczyłem z 1300-400 zł. No, to na razie dojechaliśmy i możemy startować. Do tego dochodzą przynęty, do tego dochodzą zanęty, glina, hotel, wyżywienie. No i to już każdy indywidualny, kto Tak. czego potrzebuje, no ale to jest kolejne kilkaset. Są wędkarze, którzy mają sponsorów. Ci sponsorzy no to w różnym stopniu wspierają. Niektórzy zapewniają. Myślę, że są wędkarze, którzy mają zapewnione wszystko.
Są wędkarze, którzy, nie wiem, no mają na przykład opłacone wpisowe przez okręgi, bo bardzo często okręgi wspierają, jakieś mocne koła wędkarskie też wspierają swoich wędkarzy. Więc różnie to u wędkarzy bywa. No, jeśli chodzi o robactwo, no to też pewnie niektórzy... No tak jak dzisiaj rano liczyliśmy, no oczywiście to pewnie w dużej mierze zależy od tego, skąd trzeba dojechać, tak? No bo jak się z miejsca, no to ten koszt tego transportu odchodzi. Ale jak trzeba te pół Polski przejechać, no to potrafi nieraz koło i dwójki wyjść, nie? Takie pieniądze trzeba liczyć. Tomasz Bielik. Panie Adamie, jak często używał Pan platformy pod koszem? Tam, gdzie mogę, to jej nie używam, bo ten kosz jest na tyle stabilny, że można jej nie używać. Myślę, że tutaj na tym łowisku większość wędkarzy będzie używać platformy. Jak widzicie, ja tutaj wystawiłem dosyć długie nogi, więc łowię z kosza. Platforma sobie leży tam przygotowana, ale być może wylosuję jakieś stanowisko tutaj i... No zobacz, Michał, jaki wielki tam ptaszysko. Co to jest? Ty się znasz na tych ornitologicznych tematach? Ale to myślę, że to drapieżnik, ja go mam z rana nagranego, wiesz, to jest ten sam, ale mi się wydaje, że ja jak widziałem na zoomie, to przypominało czaplę w ogóle, ale Jaka czapla? nie, co no to ty? nie, to jest drapieżnik 100%. Ale nie orzeł. Słuchajcie, przepraszam, że ja tak odchodzę od tematu, ale ja to jestem zafascynowany tymi ptakami. Kuna Dyrektor, jak widać, to na razie to wpadają same iskierki, w cudzysłowie. Tak, ale dlatego trzeba być może, no zawody to nie jest koncert życzeń, więc 100 iskierek jest tyle samo wartych, co jedna duża ryba, więc być może trzeba się dopasować do tych 100 iskierek, nie? Żeby... Albo 200, jeszcze lepiej. Wyjedz 7, dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze wrócę do tej platformy, bo tak się tutaj ptakiem zająłem, jakkolwiek to zabrzmiało. Myślę, że, wiem, zdecydowana większość wypadów to jest bez platformy. Natomiast są łowiska, czy są stanowiska, na których się nie da rozłożyć bez platformy. Ja używam platformy po pierwsze, gdy jest głęboka woda i na przykład trzeba troszkę do tej wody wejść, więc wtedy korzystam z platformy wędkarskiej. Albo na przykład jak jest bardzo nierówne dno i chcę ominąć jakąś przeszkodę, na przykład czasami na kanale żerańskim. Nie lubię platformy, natomiast czasami na kanale żerańskim korzystam z platformy, bo tam są takie wielkie głazy. Organizatorzy najczęściej nie przygotowują łowiska, więc trzeba jakoś te przeszkody omijać, więc rozkładam sobie platformę, żeby ominąć, ale rzadko łowię z platformy. Bartłomiej Sokołowski odpisał, to wychodzi na to, że Grand Prix Polski to dobre wakacje. Licząc cały cykl? Oczywiście, że tak. Tak. All inclusive gdzieś tam. Dawid Jurgielaniec. Którą zanętą sonu teraz łowisz na klasyka? Nie, ogólnie. No ja czekam, jeszcze nie łowiłem, czekam na zanęty są natur, ale one już podobno się pojawiły, więc po te zanęty sięgnę i będę próbował. No myślę, że na filmach Persona tego są natural będzie dosyć sporo. No mamy zamiar je od góry do dołu przetestować. Słuchajcie, zbliżamy się do 40 minuty live'a, więc powoli będziemy kończyć. Mariusz Brzozowski, hej Adam, powodzonka, głęboko upolewam, że nie mogę być z Wami w tym roku po 3 latach walki w Grand Prix Polski, ale wrócę, miłej zabawy, niech wygra najlepszy, pozdrawiam Mario. Cześć Mario, do zobaczenia, mam nadzieję, że powalczysz w eliminacjach i będziemy w przyszłym roku razem rywalizować. Mam nadzieję, że się utrzymam, Holender. Monika Kowalczyk, witam. Kiedy rozstrzygnięcie konkursu Uwaga Karasia? Pozdrawiam. Moniko, to ja odpowiem. Nie pamiętam, ale w opisie filmu z konkursowego tam jest dokładny opis, do kiedy trwa konkurs. No i za chwilę po tej dacie, jak on się skończy, to będzie rozwiązanie. Bodajże chyba około 2 tygodni od opublikowania filmu. Tak, ja wspomniałem chyba o tym w filmie, żeby szukać tych danych w karcie społeczności na YouTubie. Tam są takie dane, Michał? Tak. Ale jak wejdziecie na kanał Preston Innovations Polska, to tam, ale i w opisie filmu. W opisie filmu jest jest napisane, do kiedy trwa konkurs. No to po prostu, dopóki się nie skończy, to go nie rozwiążemy, tak? Więc jakby te 2 tygodnie musi minąć, ludzie mają 2 tygodnie widzowie mają 2 tygodnie na komentarze, na zgadywanki i potem ogłosimy tą prawidłową wagę Karasia. Wiktor Tworek, życzę dobrych połowów. Piotr Śliwiński, Wędkarstwo Karpiowe. Jesteś, Adam, spoko gość. Będę w weekend trzymał kciuki. Pozdrawiam. O, super, bardzo dziękuję. Przemysław Tomtala. Panie Adamie, jakie agrafki użyć
spomba połamane na szklanki. Pewnie Pompa dobra. szklanki. Tak, no. tak. Do plecionki w kijku do nęcenia Fida Road. Ja to używam morskich jakichś agrawek takich. Według mnie agrawki w tych wędziskach do nęcenia to po pierwsze muszą być na tyle mocne, żeby wytrzymały te zarzuty, te szarpnięcia. Wiadomo, no największa siła powstaje przy zarzucie i później jak chcemy, no przy spąbie to nie, no bo spąb uderza o wodę i uwalnia zawartość, ale jak łowimy koszyczkiem, no to przy zarzucie, to przy spąbie i przy koszyczku jest największa siła, która oddziaływuje na ten krętlik czy agrawkę i później przy szarpnięciu. To są dwa takie momenty, więc ten krętlik czy agrawka musi być zrobiona z bardzo mocnego drutu. Ja wykorzystuję duże morskie agrawki z krętlikami takimi baryłkowymi. Ale jeszcze bardzo ważna według mnie rzecz jest, one muszą być zrobione z dosyć grubego drutu. Chodzi o to, że przy szarpnięciu, głównie przy szarpnięciu, jak kiedyś użyłem takiej powiedzmy, no może nie standardowej, ale prawie standardowej agrawki, to ta agrawka był ten drut na tyle cienki, że potrafiła przeciąć plecionkę. Dlatego im bardziej taki, powiedziałbym, chamski, taki toporna agrawka, to będzie dobra. Ważny jest według mnie też kształt tej agrawki. Agrawka powinna być taka, żeby wygodnie ją było otworzyć i wygodnie ją było zamknąć. Żeby tam nie było tak, że są wilgotne ręce i trudno się obsługuje tą agrawkę, więc na to też bym zwrócił uwagę. Ale duża morska agrawka z grubego drutu. O, to jest... Dobra, ostatnie komentarze i kończymy live'a na dzisiaj, a po południu zapraszamy na kanał Pressona, na kontynuację, można powiedzieć, live'a, tylko że już po południu. Tak więc Paweł Podgórski, super się oglądało, miło było Was widzieć. Michał M, cześć, Adam i powodzenia. Bartłomiej Cześć, Witkowski, powodzenia. siemka, pozdrawiam Grudziądz. Pozdrawia Grudziądz. Pozdrawiamy. Marcin Baczewski, powodzenia. Robert Papuziński, w weekend z juniorami startujemy w mistrzostwach koła, ale w Spławiku. Pozdrawiam, Adam. Bawcie się dobrze. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że i Wy, i ja będę jedynki robił. Już się pogubiłem trochę. Przemysław Tomtala, dziękuję serdecznie za odpowiedź. Trzymam kciuki, pozdrawiam panowie. Wędkarstwo Znikot, podałem wagę karasia przed publikacją filmu. Czy drugi komentarz po publikacji będzie brany pod uwagę? Tak, ja chyba komuś odpisywałem, że no, dopóki film jeszcze nie został opublikowany, no to ciężko było tą wagę w karasia wyznaczyć, a było kilka osób, co tam dzień przed napisały komentarz. A w regulaminie jest jasno napisane, że startujemy od momentu publikacji filmu. Czyli jak ktoś napisał przed, to lepiej, żeby jeszcze jeden komentarz. Tak, ale to odpisałem jakby na bieżąco. Osobom. Maniek 17, powodzenia na Grand Prix Polski. Michał Kemski, dziękuję. o której kontynuacja? 15-16, coś myślę, w tych godzinach się spodziewajcie kolejnego na live'a. Krzysztof Turek, narobiłeś mi apetytu. Dobra, kończymy. Słuchajcie, bardzo dziękuję, że byliście. Zapraszam też żeby tutaj zostawić kciuka, subskrypcję. Komentujcie, jak Wam się spodobało. Zapraszam też na inne filmy, bo nie wiem, czy widzieliście, są 2 filmy z zawodów. Szykuje się jakiś jeszcze kolejny film z wygranych zawodów, więc myślę, że też może będzie coś fajnego i ciekawego. Zapraszam na media społecznościowe, na Facebooka głównie, bo tam Instagram trochę zaniedbuje, ale na Facebooka zapraszam. Dziękuję, że byliście i do zobaczenia.